Cześć, witam. Krzysztofa poznaliście na Zakopane Teście i będzie Zakopane Test tego typu sprzętów. Natomiast dzisiaj robimy taką krótką prezentację, bo uważam, że warto. Sprzęt jest po prostu niesamowity. 3,5 sekundy rozpędza się do 50 na godzinę i w mieście potrafi w ciągu minuty przejechać kilometr, a to wszystko zrobi za 2 zł za 100 km. Krzysztofie, co to mamy za sprzęty? Jak to się nazywa? Kiedy to ma być sprzedawane? Ile to ma kosztować? No może za dużo pytań naraz, ale jestem tak zafascynowany, bo przed chwilą się przejechałem, że muszę się wszystko wypytać. Cześć Michale. Cześć Krzysztofie. Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że niektórzy mnie pamiętają. Jako fan elektromobilności staram się zgłębiać cały czas to, co się dzieje na rynku, na świecie. Nie tylko w samochodach, ale również w innych formach transportu elektromobilnego. I coś, co Wam dzisiaj chciałem pokazać, to są skutery elektryczne, które moim zdaniem są naprawdę przełomowym rozwiązaniem dla transportu miejskiego przede wszystkim, bo rozwijając Twoją myśl, bez problemu jedziemy 60 km w godzinę takim motorem, nawet w cyklu miejskim, bo przyspieszenie 3,5 sekundy do 50 powoduje, że na każdych światłach jesteśmy pierwsi i z każdych świateł wyjeżdżamy pierwsi, tak? No właśnie, ale czy nie trzeba na to jakieś prawo jazdy specjalne czy coś? No bo to jest pierońsko szybka maszyna. To, że tak powiem, to trzeba motor za kilkadziesiąt tysięcy, żeby tak jeździł. To jest pocisk, to nie jest maszyna. Tak. To ma naprawdę niesamowite prędkości. V100, 205 Nm, to pokazuje, że jest to około 15-krotnie szybsze i bardziej dynamiczne niż klasyczny motor 125 cm. Czyli 200, tak ci wejdę w słowo, 205 Nm to chyba miał mój 1.9 TDI kiedyś. Sądzę, że tak. Zwykły 125 ma 12,5 Nm dla przykładu Yamaha. To, że unikamy korków w miejskim stylu jazdy, jeździmy po buspasach, no chyba nie ma lepszego patentu na jazdę miejską. No po pierwsze ja się naprawdę zauroczyłem tym sprzętem, bo jeździ to niesamowicie, ale co ciekawe, całkiem fajnie hamuje. Właśnie tutaj Krzysztofie byś podpowiedział, jak to jest zrobione to hamowanie, bo ja mam wrażenie, że hamowałem, niezależnie czy przednim, czy tylnym hamulcem, to hamowały mi obydwa koła. Także tu jest jakiś taki sprytny system, który poznałem przy okazji testu hulajnogi za kilkanaście tysięcy. To widzę, że tutaj jest to samo. Podejrzewam, że to z motorów było zapożyczone, ale tu w tym sprzęciku też to mamy. Dokładnie, jest to system już dosyć dojrzały na rynku, od wielu lat istnieje, gdzie naciskając jednym hamulcem przednim lub tylnym od razu balansujemy hamowanie, dostosowujemy hamulce i przednie i tylne hamujemy równocześnie naciskając tylko jednym hamulcem, czyli przedni naciskamy, tylna oś nam tak samo hamuje, przednia nam hamuje, balansujemy po to, aby bezpiecznie i szybko wyhamować, aby nie postawić dęba czy orła nie wywinąć, więc przede wszystkim bezpieczeństwo ponad wszystkim, tak? A jak zawsze w przypadku sprzętów elektrycznych przy okazji odzyskamy trochę energii przy hamowaniu. Przy każdym hamowaniu mamy odzysk energii. To jest model na ten rok, na tamten rok, kiedy będzie to sprzedawane, bo rozumiem, że na razie to jest jakaś przedsprzedaż, tak? Czy prezentacja? Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? To jest model zaprojektowany w bieżącym roku, w którym jeszcze się widzimy, natomiast sama sprzedaż i dystrybucja rozpocznie się w 2025 roku na rozpoczęcie sezonu, czyli drugi kwartał 2025. Wtedy, kiedy mamy przede wszystkim lepszą pogodę na zewnątrz, bo na dzień dzisiejszy musimy nagrywać wewnątrz, bo warunki pogodowe nie sprzyjają, aczkolwiek możemy jeździć całorocznie tym sprzętem, kwestia ubioru. Jak to mówią, to nie pogoda jest problemem, tylko nasz ubiór, tak? No tak, dzisiaj Krzysztof tutaj przyjechał od siebie dość kawałek, pomimo tego, że padał śnieg, właśnie tym sprzętem. Podziwiam, no może nie jest to zbytnio komfortowe, natomiast da się zrobić, bo sprzęt jest całoroczny. Jak ktoś jeździ na nartach, na skiturach, nie ma tutaj najmniejszego problemu, żeby się zaprawić i jeździć takim sprzętem całorocznym. Ja również rowerem elektrycznym jeżdżę całorocznie, więc nie widzę tu problemu, ale nie zachęcam, bo każdy ma swoją termikę, swoją temperaturę ulubioną i co kto lubi, to moim zdaniem jest najważniejsze. Dobra, z takich podstawowych informacji, ile Ci się udało tym przejechać, bo już opowiadałeś mi, że przejechałeś tam 200 czy ileś kilometrów tym sprzętem, jakie to ma zasięgi, ile to robi na jednym ładowaniu, żebyśmy tutaj troszkę poznali tych parametrów? To są ważne rzeczy, o których będziemy rozmawiać dzisiaj. Przede wszystkim prostota w zasięgach jest taka, że 1% baterii to jest 1 km, zatem ile mamy procent baterii, tyle możemy jeszcze kilometrów przejechać. Oczywiście w warunkach letnich to będzie około 110 km, które co najmniej zrobimy na podstawowym modelu baterii, który mamy.
czy może 2 bateriach, to później dokładniej to sprecyzujemy. Łączna pojemność tych baterii to jest około 3,5 kWh, tak mówiąc językiem To jest ta prostym. podstawa, bo jeszcze będzie wiem, lepsza, mówiliśmy Tak, kiedyś. będzie druga wersja, bardziej long range. W 2 bateriach, każda z baterii waży około tam 12,5 kg, zatem możemy je również wyciągnąć ze skutera. Także zasięg jest bezpieczny, możemy sobie te 100 km dziennie zrobić. Ciężko naprawdę jest przejechać 100 km w warunkach miejskich. Ja nie dałem rady, to już zachęcam tych, którzy są w stanie to zrobić. 100 km dla części osób to będzie tydzień czasu jazda. Dla niektórych, którzy dojeżdżają spoza miasta, to może być dzień, to mogą być 2 dni. Wszystko zależy, w jakich warunkach chcemy użytkować ten skuter. Ważne jest też to, że żywotność silnika, żywotność baterii powinna wystarczyć na nawet 100 000 kilometrów zasięgu. Zatem jest to coś niesamowitego na dzień dzisiejszy, czego nie da się porównać do motorów spalinowych. No tak, jeszcze nie mamy wszystkich przeglądów, wymian olejów, no czegoś, co w spalinowym motorze zawsze trzeba robić, no tutaj trzeba będzie ładować, ale i tak uważam, że ładowanie tego typu sprzętu jest prostsze niż tankowanie, bo możemy wyciągnąć te 2 akumulatory, które mają po 12,5 kg, wziąć pod pachę i naładować sobie w domu. Mamy 2 opcje ładowania. Jedna opcja, podłączamy skuter, ładowarką 4-amperową, ładujemy to maksymalnie go w 4-5 godzin, 50% w około 2 godziny, 50 km zasięgu, zatem możemy jechać na siłownię czy gdziekolwiek do miasta. Jeżeli mamy dostęp do ładowarki, a coraz więcej parkingów pod nowoczesnymi biurowcami jednak ma wiatę rowerową czy wiatę motorowerową, gdzie możemy sobie hulajnogę, rower elektryczny czy taki e-skuter podłączyć do ładowania, zatem pełen komfort. Lub druga opcja, możemy wyciągnąć te baterie, naładować w domu, w garażu, gdzie nam się chce. Opcji jest tutaj tak dużo, żeby mógł z tego korzystać zarówno użytkownik prywatny, jak i użytkownik firmowy, który może wykorzystywać w opcji delivery, ten tutaj drugi skuter. Mamy również skrzynkę z opcją nawet swap station, którą później pokażemy w filmie, gdzie możemy tylko wymieniać baterię 1 do 1 po 100 km przejechanej trasy i mamy kolejne 100 km zasięgu. Dobra, ale powiedzmy, że kupujemy taką podstawową wersję, dostajemy w komplecie sprzęt do ładowania taki, że możemy sobie ładować ten skuterek bezpośrednio z gniazdka, bo tutaj nadmienię, że to zwykłe gniazdko wystarczy, nic nie trzeba więcej, bo tam jest chyba 800 watów, więc 800 W. każde gniazdko da radę, ale czy możemy zrobić tak, żebyśmy na przykład, nie wiem, na jednej baterii jeździli, a drugą sobie w tym czasie ładowali i tak podmieniali te baterie? Czy wtedy będziemy mieli pełne osiągi? Bo one mogą chyba osobno pracować. Jak to tu jest? Możemy dowolnie tym manewrować, wymieniać. Możemy mieć 1 baterię, możemy mieć 2 baterie. Ja oczywiście zachęcam, żeby na noc zostawić na ładowanie 2 baterie, bo w taryfie nocnej to ładowanie 100 km będzie nas kosztowało może 2 zł, może 3, w zależności kto jakie ma stawki i taryfy. Zatem jest to na pewno tańsze w eksploatacji niż komunikacja miejska. Natomiast jeżeli oczywiście 1 baterię mamy bardziej rozładowaną, drugą mniej, bo ją wyciągnęliśmy, to oczywiście tutaj BMS-y będą zarządzać energią. Pierwsza, która ma więcej pojemności, się zużyje do pojemności drugiej, po to, aby 2 równocześnie później się rozładowywały. Jeżeli mamy 2 baterie, mamy większą moc, lepsze przyspieszenie, mamy V100. Jeżeli mamy 1 baterię, mamy mniejszą moc, mamy maksymalną prędkość 80. Coś może w ten sposób pracować, że może 4 godziny jeździć na jednym akumulatorze, w międzyczasie drugi się naładuje, podmienić i znowu kolejne 4 godziny jeździć. Tym sposobem taki sprzęt może pracować prawie całą dobę na tym komplecie, który jest tu z nim. Wszystko zależy od dystansów, zasięgów i prędkości i pewno jeszcze temperatury na zewnątrz, bo rzeczywiście najlepiej, jak każdy elektryk, zachowuje się w temperaturze plus 7 stopni bateria, wtedy są najdłuższe zasięgi. Jeżeli jest poniżej 7 stopni, wtedy rzeczywiście moc z baterii poniżej 20%, 10% pojemności baterii spada. W warunkach zimowych powinniśmy użytkować powyżej 10-20% pojemności baterii, bo to nie jest, jak się przyzwyczailiśmy w autach elektrycznych. W autach elektrycznych mamy dużą pojemność baterii i mamy tak zwany bufor netto-brutto, gdzie te często ostatnie 10% najmniejszej pojemności baterii nie mamy udostępnione. Oczywiście są koledzy, którzy to testują i dają rady, nawet na zerze przejechać 30 km. Wszystko da się zrobić. Wszystko da się zrobić, zależy od auta i od odwagi, tak? Natomiast w przypadku motoru, roweru elektrycznego cała pojemność jest udostępniona i te ostatnie 10% pojemności baterii jednak tam amperaż gwałtownie maleje.
przez co gwałtownie maleje moc, która idzie na silniki, tak? Dobra, czyli mamy już tutaj test Krzysztofa zrobiony w warunkach zimowych, no bo ty jeździsz tymi motorkami od kilku tygodni, a ostatnio temperatura chyba 3 stopni nie przekroczyła. Nie. Wszystko działa, da się przejechać i faktycznie w tych warunkach zimowych te 100 km było osiągalne. Przy założeniu, że tam oczywiście ostatnie procenty, no to już jest tak na spokojnie. Jeżeli jeździmy w trybie normalnym, bez szaleństwa, że jesteśmy za każdym razem pierwsi na światłach, jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli chcemy być zawsze pierwsi na światłach, tak jak ja starałem się to robić, to jest to wynik około 80 km zasięgu w zimowych warunkach. I to był przede wszystkim dla mnie taki punkt, w którym chciałbym dać drugą możliwość wersji baterii, czyli która będzie miała ponad 2,2 kWh razy dwie baterie, to są 4,4 kWh, 72 V 30 Ah, bo ta bateria, nawet będąc pierwszym w zimowych warunkach na każdych światłach, zawsze będzie te 110 km zasięgu, a na spokojnie czy w warunkach letnich będzie około 130-140 km zasięgu. I tu już możemy się pochwalić, że tego typu rozwiązania na rynku z tak dużym zasięgiem, z tak dużą mocą, na pewno będziemy tutaj stali jako na podium. Najlepsza cena, porównując jakość i parametry. Coś jakby Tesla wśród skuterów. Dwukołowych, tak. Coś takiego. No i powiem szczerze, że jak się dzisiaj tym przejechałem, to stwierdziłem, że to faktycznie jest taki produkt, wyrywa z butów. Naprawdę wygląda to fajnie, zrobione jest to bardzo kulturalnie, bardzo wygodnie się na tym siedzi, fajnie to hamuje, przyspiesza to po prostu fenomenalnie. Trzeba się aż wręcz przyzwyczaić do tego na początku, bo taki jest na początku dość spory lęk, że to tak po prostu rwie, trzeba się mocno trzymać kierownicy, żeby nie spaść z tego sprzętu, no ale to oczywiście jak ze wszystkim kwestia przyzwyczajenia. Oczywiście w trybie Eco, tu też, żeby nie straszyć tych, którzy nie lubią bardzo dynamicznej prędkości, w trybie Eco możemy go też ustawić, gdzie tej dynamiki nie ma aż na tyle, bo czy to dziewczyny, czy być może ktoś, kto nie ma aż takich zakusów na 3 sekundy, może sobie też jeździć nim bardziej spokojnie. Tak? Dobra, Także nie straszmy tu wszystkich. Tych fanów szybkich samochodów to jak najbardziej zachęcamy do przetestowania, a tych, którzy tego nie lubią, też nie straszymy. Tak? Nie straszymy, da się włączyć tryb Eco i wtedy to jest jak każdy inny sprzęcik taki kulturalny, nie wyrywa z butów. Ważne, że ta dynamika też przekłada się na bardzo fajny styl jazdy, przez to, jak to w motorach zazwyczaj lepszej klasy bywa, z przodu mamy większe koło, 14 cali, z tyłu mamy mniejsze koło, 12 cali, po to, żeby ta trakcja, żeby jazda była bardziej bezpieczna. Ktoś, kto zna się na motoryzacji, wie, o czym mówię. Ktoś, kto będzie pierwszy raz dopiero się witał z tą technologią, będzie musiał uwierzyć na słowo. A w zasadzie jak się przejedzie, to zobaczy, że to naprawdę fajnie się prowadzi. Ja tutaj jeszcze bym troszkę dodał parametrów może technicznych, bo zapomnieliśmy powiedzieć, jakiej mocy tutaj są silniki. Pierwsze trzeba zacząć, że ten skuter zarejestrowany jest na kategorię B, czyli jako motocykl. Jest wpisane w rejestracji motoru, że jest to już motocykl, gdyż w polskich przepisach, a tutaj o tym rynku rozmawiamy, do 11 kW mocy rejestrujemy motocykl na kategorię B, czyli tak zwane w nomenklaturze stara 125, tak? Tak, czyli mamy zwykłe prawo jazdy i możemy jeździć, możemy tym jeździć, nie trzeba mieć prawo jazdy na motor. Dokładnie. Wystarczy Natomiast na samochód. co do mocy, to ważne jest to, że w przypadku elektryków mamy tu moc znamionową i moc maksymalną, tak zwany pik. Moc znamionowa w tym przypadku to jest 5 kW, 5 kW, a moc maksymalna to jest 9 kW. To 9 potrzebujemy, żeby być pierwszym ze świateł, a to 5 potrzebujemy, żeby sobie normalnie jeździć szybszą prędkością 60, 70, 80, 100 nawet na godzinę. Oczywiście przy mniejszych prędkościach, to też żeby nie było, że ktoś przeliczy, no ale jak przecież ten zasięg nie wyjdzie z tych 5 czy 9 kW mocy. Oczywiście, jeżeli będziemy jechać cały czas 100 na godzinę, ten zasięg będzie trochę krótszy. Natomiast jeżeli jedziemy średnią 50-60 na godzinę, to ten motor nie będzie wykorzystywał całej mocy. On będzie może wykorzystywał 2 kW, może ponad trochę 2 kW. Zatem ta efektywność energetyczna naprawdę jest spora, bo jak już go rozpędzimy do tej 50, to podtrzymanie tej prędkości nie będzie już dużo energii zużywało. Zatem 5 kW z maksymalnym pikiem do 9 kW. Dobra, jaką masę mam tutaj? Ile te motory ważą? Jak za chwilę pokażemy, do czego też projektowaliśmy przede wszystkim tą koncepcję sprzedaży i sam motor,
aby również był dostępny w branży turystycznej, karawaningowej, do kamperów, więc zależało nam na tym, żeby był lekki. Czyli sam motor waży 90 kg brutto, licząc już baterię. Natomiast jeżeli wyciągniemy dwie baterie, to mamy 65 kg, bo każda z nich jest po 12,5 kg. Zatem sam solo waży tylko 65 kg, z bateriami 90 kg. Ale oczywiście jest to wersja dwuosobowa, czyli możemy usiąść, możemy nawet 250 kg może usiąść na tym motorze, nie ma problemu. Ważne jeszcze co przy tej większej mocy jest to, że możemy pokonywać wzniesienia nawet do 17%. Czyli naprawdę wysokogórskie tereny i trasy możemy na nim pokonywać, co jednak na małym skuterku z niską mocą nie damy rady tego zrobić. No to tak bym troszkę tutaj może dla widzów porównał to do samochodów. Możemy zrobić Zakopane test. To jest w planach, ale to na wiosnę przy okazji, jak pod tym filmem będzie dużo pytań, to kręcąc Zakopane test odpowiemy na te pytania, także tutaj zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, ale do czego zmierzam? Chciałem to porównać do samochodu. Jeśli tu mamy 90 kg i 9 kW tej mocy, to jak w przypadku na przykład, nie wiem, no weźmy takie ID.4, tam mamy 2 tony i 200 koni mechanicznych, to mówimy tu o samochodzie, jakby to przełożyć masa do mocy, o samochodzie takim, który ma 200 koni. Więc kupujemy za ułamek ceny, ale cena będzie na końcu oczywiście, coś, co jest w stanie jeździć jak 200-konny samochód. I to myślę, że robi wrażenie, na mnie zrobiło piorunujące. Nawet te 200 koni w przypadku samochodu nie ma tak piorunującego wrażenia jak w skuterze, który jest lekki i dynamiczny, bo liczy się ten moment obrotowy przede wszystkim tutaj. Tak. Zatem to jest jedno, o czym Ty mówisz, ale ten moment obrotowy 205 Nm to jest porównywalne z 1-litrowym silnikiem w motorze lub, tak jak mówiliśmy przedtem, nawet z 2-litrowym silnikiem w aucie spalinowym, co tu przede wszystkim pokazuje, że zawsze będziemy pierwsi, jak będziemy chcieli. Nieważne z kim. Czyli tak troszkę to jest takie obejście przepisu, bo żeby jeździć no, tak mocnym motorem, no to musimy mieć kategorię a tutaj możemy mieć to wszystko i możemy tym jeździć na kategorię B. No ale to dzięki temu, że no, silnik elektryczny jest dużo fajniejszym rozwiązaniem niż spalinowy. No, tak to Są wychodzi. to nowe technologie. Być może ustawodawca, projektując przepisy, projektował je pod kątem samej mocy, a nie pod kątem przyspieszenia. Przyspieszenie w żaden sposób nie wpływa na klasyfikację takich urządzeń i motorów, skuterów do danej kategorii. Liczy się tutaj moc znamionowa. No tak, no jeśli byśmy chcieli w motorze takim spalinowym mieć taką moc, no to tam już musi być bardzo ciężki ten motor, no bo to musi być duży silnik, no duża masa, to jest już poważna konstrukcja. A tu mamy takiego miejskiego tutaj śmigacza, który to wszystko potrafi. No i ścigacza, tak, miejskiego ścigacza, który potrafi no, w 3 sekundy mieć prawie 50 na godzinę. Co do parametrów jeszcze, które chciałbym dodać, to ważne przede wszystkim jest to, że będziemy mieć serwis gwarancyjny, 2-letni, jak i pogwarancyjny, co najmniej 5-letni, czyli żywotność motorów, no żeby przejechać te kilometry, o których wcześniej wspomnieliśmy, nawet do 100 000, no to potrzebujemy kilku lat, także to się zaraz nie stanie. Natomiast co do ceny, wolałbym się na chwilę obecną nie wypowiadać, damy to w linku, w komentarzu, bo jest to temat zmienny, tym bardziej, że będą dwie wersje baterii, bardziej long range i podstawowa, żeby tutaj nie było jakichś nieporozumień. Zatem wstawimy tą cenę w komentarze na pewno. To ja może tak podpowiem. Kiedyś na kanale testowałem hulajnogę. To był taki test no, ze 2 lata temu. Jak ktoś ten test oglądał, to powiem tak, że ta hulajnoga wtedy kosztowała mniej więcej tyle, ile podejrzewam, że będą te skuterki kosztowały, więc no dzisiaj te sprzęty już nie kosztują majątku, no ale mówię, szczegóły to już szukajcie sobie w linkach w opisie, tam będą wszystkie informacje, wszystkie parametry tego, no i pewnie aktualna cena, czy tam przedsprzedażowa. Dla wtajemniczonych w branży mogę tylko powiedzieć, że nie będzie to na pewno więcej niż 10% ceny Tesli trójki. No. To już jest coś, bo mamy podobne osiągi za 10% ceny. Dokładnie. A ja myślę, że nawet może trochę mniej. No zobaczymy jak to finalnie będzie wyglądać. Dobra, jeszcze coś byśmy może tutaj tak pokazali, poopowiadali o tym konkretnym sprzęcie, bo tutaj widzę, że mamy po Twojej prawej stronie, a po stronie lewej widzów taką wersję jakby cargo, a tu mamy taką bardziej osobową. Rozumiem, że obydwie będziesz wdrażał, tak?
Będą obydwie wersje. Jedna wersja osobowa różni się tylko tym, że ma siedzenie podwójne na dwie osoby, jest zarejestrowane na dwie osoby, a wersja cargo, które możemy mieć albo torbę, którą zakładamy tutaj, albo duży boks do przewożenia żywności czy innych materiałów, które gdzieś tam ze sobą chcemy, że tak powiem, przewozić. Co jak już tutaj pokazujemy, to mogę oczywiście otworzyć sam skuter i pokazać tutaj sam system baterii, który jest bardzo prosty, gdzie możemy sobie w prosty sposób gniazdem otworzyć baterię. Tą baterię możemy ją wyciągnąć w bardzo prosty sposób. A wracając do akumulatorów, mam jeszcze do Ciebie pytanie, bo czasem w tanich sprzętach spotyka się akumulatory, które choć mają fajną żywotność, mówię tu o LFP, nie bardzo chcą działać zimą. I właśnie, jakie są tutaj akumulatory i czy nie będzie problemu zimą z tym sprzętem? Tutaj temat poruszyłeś bardzo szeroki. Ja postarałem się w paru zdaniach odpowiedzieć na niego, bo technologii baterii jest kilka, ale oczywiście o tych najnowszych, o których wspominasz, LFP czy NCM, to są najnowsze baterie, które w przypadku tych baterii, które tu są zastosowane, to są baterie NCM. One mają lepszą gęstość, czyli możemy mieć je troszkę lżejsze niż w przypadku baterii LFP. I dodatkowo pracują lepiej w niższych temperaturach, zatem możemy jeździć nim nawet na minusie, nie mając żadnego podgrzewania oczywiście w motorze, tak jak w samochodzie, tak? Także to jest niewątpliwy tego plus. No i jeszcze ja dodam jeden plus od siebie, bo tutaj specyfikację przed nagraniem sobie troszkę poczytałem. Tu mają być baterie 21700, czyli z tego co dobrze pamiętam, takie stosowane są choćby w Tesli Y, czyli to są tak jak następczynie 18650, czyli po prostu paluszki takie większe. Każdy może teraz sobie wejść i wygooglować, że to nie będzie problemu choćby za 10 czy 20 lat po prostu takie ogniwa podmienić. Ja osobiście podmieniałem ogniwa w rowerze elektrycznym, tam było akurat 18650, więc nie ma co się bać, bo będą zapewne komentarze, że bateria się zepsuje i już co po tym. Po pierwsze będzie można kupić na pewno kolejną za ileś tam lat, a po drugie będzie masę zakładów, które będą to po prostu regenerowały, bo nie są to jakieś nietypowe wynalazki, są to typowe ogniwa, takie, które się stosuje szeroko na całym świecie. I to też jest, myślę, zaleta tego sprzętu. Najważniejsze jest to, o czym powiedziałem na samym początku, że 1000 cykli ładowania razy 100 km to mamy 100 000 km zasięg. Ta bateria spokojnie powinna wystarczyć na zasięg 100 000 km. W przypadku skutera miejskiego mówimy o takich cyfrach, które są misją nie do wykonania dla większości. Dlatego produkt jest naprawdę premium, bo w produktach entry level mamy baterie kwasowe, kwasowo-grafenowe, które mają po 300-500 cykli ładowania. Są bateriami bardzo ciężkimi, niemożliwymi do wyciągnięcia, do zamiany, do podmiany, a w przypadku właśnie nowych baterii, jak tu wspominamy, jest tutaj to znacznie lepiej dopracowane. Dobra, to teraz Krzysztofie przejdźmy może do tego, jak to wygląda. Menu tego sprzętu, powiedzmy, tak może tutaj tak to sobie powiem. usiądziemy. Widzę, że tutaj mamy dwie bateryjki, czyli to motorze. są właśnie te dwie, które są pod siedzeniem. Dokładnie tak. Tutaj mamy dwie baterie. Ważne jest to, jeżeli będziemy hamować, to będziemy mieli wtedy odzysk energii, czyli musimy mieć tę ikonę, żeby ten odzysk był widoczny. Tu widzę, że mamy zasięg 106 km, aktualnie na 97%, tak? Dokładnie tak. Ważne jest to, jeżeli go chcemy rozblokować, to tutaj jest prosta funkcja, czyli przyciskamy hamulec i dajemy P. I mamy w tym momencie opcję ready, czyli możemy sobie już ruszyć, pojechać. Jeżeli chcemy sobie przerzucić na system bardziej eko, czyli żeby wolniej się rozpędzać, żeby jechać do 45 km na godzinę, czyli jak chcemy się oswoić ze sprzętem, chcemy komuś go dać na początek, żeby nie spanikował, to zaczynamy od tego trybu. Kolejnym trybem, który mamy już tutaj, to już jest klasyczny system, czyli normal. Tutaj mamy prędkość do 60 km na godzinę, mamy większą dynamikę jazdy i kolejny system, kolejną opcją jest opcja Sport, gdzie mamy do 80 km na godzinę i powyżej 30 km na godzinę, co jest ważne, mamy tutaj przycisk turbo, którego ja w tym momencie nie włączę, bo nie mam tej prędkości. I w tej prędkości turbo uruchamia się nam możliwość jazdy do 100 V100, 100 km na godzinę.
Co ważne jeszcze powiedzieć, sam skuter ma tempomat, zatem możemy sobie go na trasie ustawić tempomat 80 na godzinę, 60 na godzinę, w zależności jakie są dozwolone prędkości i możemy sobie śmiało jechać na tempomacie, czego w wielu skuterach raczej nie ma. Widzę, że tu mamy NFC. W jaki sposób można ten skuter uruchomić? Widzę, że tu masz klasyczny kluczyk, ale właśnie, są jakieś inne opcje używania? Tutaj mamy klasyczne dwie opcje, w sumie nawet trzy opcje. Pierwsza jest to karta NFC, którą rzeczywiście wyłączamy sobie całkiem motor lub sobie go uruchamiamy. Oczywiście możemy mieć drugą opcję, czyli w tej opcji sobie przeklikujemy klucz i już nam ten motor ruszy. Jeżeli mamy NFC w smartfonie, możemy jak najbardziej też połączyć się z androidowym smartfonem poprzez aplikację. Czyli widzę kolejną analogię do Tesli. Można jeździć tutaj tylko z telefonem. Można. Jeśli to jest androidowy telefon, to będziemy mogli używać tego w sposób taki, że mamy kluczyk w telefonie po prostu de facto. Dokładnie tak, także w ten sposób sobie to wygląda lub też oczywiście klasycznie, jak ktoś się boi nowoczesnych technologii, mamy zwykłe klucze, gdzie sobie wepniemy tutaj i możemy sobie tym skuterem jechać. Fajną jeszcze opcję, którą tutaj mamy, że jeżeli dajemy sobie opcję start, a wyjeżdżamy z jakiegoś ciasnego garażu, czy z jakiejś tam ciasnej uliczki, gdzie chcemy jechać na wstecznym, to przyciskamy sobie w tym momencie tutaj bieg i już nam się pokazuje R, rewers wsteczny i w tym momencie możemy sobie do 5 na godzinę pojechać do tyłu. Jest to bardzo praktyczna funkcja, zwłaszcza z wyjazdu z wąskich garaży, a nawet jak mamy szeroki garaż i mamy zastawiony samochodem, no to motor zawsze jest upchany gdzieś w jakąś ciasną przestrzeń i wtedy nie musimy się w żaden sposób siłować, czy nawet gdybyśmy, jak później pokażemy, chcieli włożyć go do jakiegoś większego samochodu, żeby go gdzieś przewieźć, czy do kampera, to przede wszystkim ta funkcja jest po to zaprojektowana. Dobra, tam widzę, że mamy jeszcze jakieś światła, tu może tak wjadę kamerą. Tutaj mamy klakson, widzę, i jakieś zmiany świateł, tak? Tak, mamy tutaj światła długie, tutaj mamy światła długie, one się nam od razu tutaj wskazują. Na ekranie światło długie, światła krótkie, tutaj mamy kierunkowskazy, czyli ważna funkcja, aby komunikować na drodze. Tutaj mamy oczywiście klakson. Fajnie. Tak, tutaj mamy tempomat, który podczas jazdy będziemy mogli użytkować. No i tutaj mamy jeszcze tą funkcję, której możemy sobie chociażby bieg wsteczny, czy parę różnych jeszcze detali wdrożyć. Jeszcze to widzę awaryjne. Tak, mamy oczywiście światło awaryjne, jak się nam coś gdzieś, że tak powiem, stanie, czy gdzieś będziemy chcieli przystanąć na chwilę, to sobie to włączamy. Tutaj sobie jeszcze sprawdzamy odległości, czy tam zasięgi, jakie zrobiliśmy, takie podstawowe parametry. O przycisku turbo już wspomnieliśmy, przycisk parking, którego używamy regularnie, jeżeli chcemy zastopować. Ważne jest też to, że nawet jeżeli damy przycisk ready i tutaj mamy nóżkę z drugiej strony, którą sobie wystawimy, to w żaden sposób nie ruszymy. Mamy pełne zabezpieczenie motoru. Dopiero nóżka musi nam w tym momencie odejść i możemy sobie czyli śmiało dwie pojechać. rzeczy. Nóżka złożona i tutaj musi być ready. I dopiero wtedy nam sprzęt pojedzie. Tutaj mamy taki uchwyt, który możemy sobie jakieś torbę, czy na zakupy, czy jakiś plecak powiesić, bo jednak mamy tu bardzo dużo przestrzeni. Ważne jest też to, że jeżeli go wyłączymy całkiem, to po jakimś czasie zazbroi się nam tutaj alarm i jeżeli będziemy chcieli ten motor gdziekolwiek, cokolwiek z nim zrobić, to będzie krzyczał. Właśnie się nam uruchomiła funkcja, o której mówiłem, czyli bardzo się denerwuje, że go w tym momencie ruszamy. Ważne jest też to, że blokuje się nam koło. Silnik blokuje koło i nie jesteśmy w stanie pojechać w trybie alarmu. Zatem jakikolwiek złodziej będzie miał tutaj bardzo duże trudności, co w przypadku tradycyjnych skuterów musimy montować dodatkowe zabezpieczenia na tarczę z alarmem, jakieś inne dodatkowe blokady, żeby sobie z tym poradzić. Tutaj tego nie musimy robić. To jest po prostu elektryczna blokada. Dobra, jak teraz zrobić, żeby nam nie wyła, żeby te baterie wyciągnąć? To musimy najprościej tutaj sobie otworzyć tylne siedzenie. I ważne jest tutaj, co widzimy, mamy dwie baterie, mamy je w tym momencie naładowane. Ważne jest to, że jak tutaj odepniemy sobie baterię, to możemy ją ładować z ładowarki, gdybyśmy chcieli ją oczywiście wyciągnąć. Tak? A widzę, że ale port ładowania tutaj jeszcze, tak? Tak, ale to nie jest konieczne w żaden sposób, żeby te baterie wyciągnąć. Jeżeli mamy dostęp do ładowarki, to tutaj nam się klasycznie ładuje. Pokażemy to za moment na drugim, bo tam mamy włożoną ładowarkę.
Dobra, teraz stoimy przy wersji Delivery, czyli jedna osoba plus bagaż. I właśnie, czy są jakieś akcesoria do tego przewidziane? Co tu w komplecie będzie do tego sprzętu? Będzie dużo akcesoriów. Czyli tu I idziecie... będzie fajnie. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Pierwsze widzę, że masz jakąś torbę. Jakbyś zaprezentował, o co to chodzi z tą torbą, bo widzę, Tak. że jest jakaś taka sprytna. Jest to bardzo fajna torba, w którą możemy sobie zamontować poprzez paski na bagażniku, tak? Czyli mamy tutaj duży bagażnik, mamy naprawdę fajną torbę, bardzo pojemną, którą możemy rozłożyć nawet do 100 litrów poprzez jeden prosty ruch, czyli jedziemy na zakupy i mamy takiego giganta. Czyli taki A nie sprytny. kojarzymy się wersją Delivery, tak? No bo mając torbę nie kojarzymy się, że jesteśmy gdzieś tam w pracy, czyli możemy oczywiście taką wersję mieć, bo lubimy coś ze sobą ciągle wozić i mamy naprawdę bardzo dużą przestrzeń, a jeżeli chcemy, to możemy tą torbę później sobie wziąć jako plecak na po prostu ze sobą, tak? Na tej zasadzie. Zatem takich rozwiązań moim zdaniem zbyt wiele na rynku nie ma, a jest to naprawdę bardzo fajne akcesorium i warto, żeby o tym powiedzieć. Dobra, to zrobimy jeszcze tak, bo wiem, że masz jakieś inne akcesoria do tego, wiem, że jest jakiś taki większy tutaj, jak to się nazywa? Box Delivery, który za chwilkę pokażemy. Kolejną wersją, którą Może będzie... zrobimy tak, że już żeby nie przedłużać tego materiału, bo on i tak wyjdzie za długi, po prostu porobimy zdjęcia, ja tutaj wstawię to jako przebitki. Może Dobrze, tak będzie jeszcze wygodniej. jedną wersję, którą chcę pokazać, to, że w przyszłości to siedzenie będzie się zamieniało tak samo jak i w drugiej wersji osobowej na podwójne siedzenie. Możemy zdemontować ten bagażnik. Teraz Krzysztof stoi przy wersji dwuosobowej i spróbujemy zaprezentować, jak to się ładuje, jak to działa. Już szybciutko tutaj mówię, czyli przekręcamy maksymalnie w lewo i otwiera się nam automatycznie bagażnik. I teraz Tutaj tak. mamy... Tu możemy sobie wyjąć i ładować w domu, ale widzę, że teraz jest też opcja wpinasz i ładujesz bezpośrednio, tak? Dokładnie tak. Po I to, żeby tutaj- było szybciej, w ciągu 4 godzin naładujemy sobie te dwie baterie w ten sposób, że one się nam ładują równocześnie. Oczywiście możemy każdą z nich z osobna. Natomiast ważne jest to, żeby powiedzieć komuś, kto gdzieś nie dysponuje własnym garażem, to w przestrzeni publicznej specjalnie tutaj mamy wycinkę na kabel, aby można było sobie zamknąć to siedzenie, ja już nie będę teraz zamykał, żeby było szybciej, czyli zamykamy siedzenie lub w warunkach zimowych, bo ta ładowarka troszkę się nam tutaj grzeje, możemy śmiało, jeżeli ktoś się obawia o ładowarkę, jest to w pełni bezpieczne, bo jednak baterie, wiadomo, to jest bardzo znaczna wartość motoru, zatem nie będziemy ryzykować, żeby go trzymać otwartego. Zamykamy sobie tutaj motor i w tym momencie się nam ładuje, siedzenie jest zamknięte, nie mamy możliwości zabrać baterii. I co? I robimy próbę wjazdu do kampera. Zobaczymy, czy się zmieści, a za chwilę podpytam Krzysztofa, jakie mają być wymiary. I najważniejsze jest to, żeby wjechać szybko i sprawnie, żeby gdzieś go tam nie zatrzymywać po drodze. W całości wjechał. Ja oczywiście po drugiej stronie pokażemy, mam jeszcze duży magazyn energii w tym kamperze, stąd muszę się troszkę streszczać, jeżeli chodzi o kubaturę i wymiary. Natomiast oczywiście możemy sobie włożyć ten najazd tutaj i zamykamy sobie Jak jesteśmy drzwi. przy drzwiach, to jeszcze jakie wymiary tych drzwi są? Tak, ważne, żeby drzwi miały wymiar co najmniej 110, bo tyle ma motor. Natomiast ja mam 115 wysokie, szerokie na 80, motor kierownica ma 60 cm szerokości. Czyli jak będzie 110 na 80, to na pewno wjedzie. Na styk, ale się powinno udać. Dobra. I tu jeszcze pokażemy z tej strony, jak sobie to wygląda, dlatego z tamtej strony troszkę mi uderzyło, bo na początku uderzyłem oponą w magazyn energii, który tutaj mam, a jak sobie zobaczycie tutaj magazyn energii, on ma 5 kWh, jest podłączony z fotowoltaiką na dachu, w tym momencie jest AC/DC, tutaj możemy naładować taki skuter, możemy naładować co najmniej ponad jeden raz z takiego magazynu energii, może 1,5 raza. Zatem nie ma problemu. Taki magazyn energii w słoneczne dni ładuje się bez problemu z fotowoltaiki na dachu, który jest 1 kW. Zatem nie trzeba korzystać nawet na polu kempingowym z prądu, żeby nie obciążać tutaj kosztów instalacji właściciela. Można być samemu wystarczalnym, zresztą 3,5 kWh to są żadne pieniądze.
Także tak to sobie na chwilę obecną tutaj Czyli wygląda. tak, w firmie Platinet możemy sobie zakupić taki magazyn, z którego będziemy mogli kupić, z którego będziemy mogli naładować w tej samej firmie zakupiony skuter. Dokładnie tak. A takiego kampera będziemy jeszcze... I to nie jest wszystko, bo my tutaj mamy swoje laboratorium testowe, w którym jako pierwsi na świecie testujemy kabel typ 2, który jest podłączony do klasycznej ładowarki, czyli tu mamy klasyczne typ 2, tak? Widać tutaj dokładnie. Tak jest. A z drugiej strony mamy wtyczkę, tutaj widzimy, to jest wtyczka 230 V jednofazowa. I teraz popatrzcie, tutaj mamy klasyczne typ 2, czyli tak jak na przykład słupek, czy jakaś stacja ładowania z takim typ 2, a tutaj mamy rozwiązanie od Krzysztofa z firmy Platinet. Mamy tutaj kabel, który tak, z jednej strony ma takie typ 2, a z drugiej strony typowe kamperowe złącze, które możemy sobie tutaj podpiąć. Testujemy rozwiązania, które są praktyczne, bo jednak jadąc gdzieś w daleką trasę kamperem niekoniecznie dotrzemy na miejsce docelowe kempingu. Gdzieś po drodze możemy się podładować w pięknym widoku, wiele austriackich dróg, czy tam nawet alpejskich pod Grossglockner, czy gdziekolwiek ma fajne ładowarki, piękne punkty widokowe, można się podpiąć i korzystać, czy chociażby pod stokami narciarskimi. Często też są ładowarki do samochodów elektrycznych. Można kamperem podjechać pod stok narciarski, podpiąć się, naładować akumulatory, baterie i pojechać dalej. Czyli tak, tym kablem ładujesz sobie tak jakby kampera, znaczy zasilasz kampera. W ten sposób można ładować magazyn energii Platinet, a z tego magazynu możesz też ładować cały czas... Kampera w drugą stronę. Kampera możesz ładować, no i możesz w końcu ładować z tego skutera, którego masz na pace. Skuter, rower elektryczny, wszystko po kolei. Tak jest. Także cały Pełna niezależność. kompletny zestaw wakacjowicza, tak? Czy jak to się mówi? Turysty, Turysty, dokładnie. który robi elektromobilność. No to są bardzo fajne rozwiązania. A tu jeszcze taka ciekawostka, taki sprzęcik na testach. Zrobię króciutkie 360, ale dzisiaj o tym nie będzie. Więc tak, mamy dzisiaj takie przełomowe sprzęty. Dzisiaj to taka krótka prezentacja. Ja tam będę robił, jak tylko będzie dobra pogoda, wszystko, żebyśmy pojechali na jakiś taki dłuższy test oczywiście tym sprzętem. Będę bardzo wdzięczny za jakieś pytania, komentarze pod tym filmem, tak żeby w kolejnym materiale dało się jak najwięcej informacji tutaj cennych dla Was przekazać. To na koniec wiem, że przygotowałeś pewną propozycję, jakbyś tutaj przybliżył, o co chodzi. Dokładnie tak. Poszukujemy na terenie całej Polski, gdyż wiadomo, lokalnie w Krakowie sobie bez problemu radzimy z serwisem, ze sprzedażą. Natomiast poza Krakowem, zwłaszcza w miastach dużych, daleko, poszukujemy dealerów i partnerów do współpracy serwisowej. Więc jak zawsze wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć!